Witajcie w niesponsorowanej recenzji jednego z najtańszych laptopów dla graczy. I tak powiem to na początku, taniego i dobrego, ale o dość ciekawej specyfikacji. Tym, na co wszyscy zwrócą uwagę, jest karta graficzna od AMD, czyli RX 7600S, wyposażony w 8 GB pamięci VRAM, ale tym, co mogło umknąć Waszej uwadze, jest procesor. I niby nic nadzwyczajnego, ale zwróćcie uwagę na oznaczenie, czyli czwórkę w nazwie. Oznacza ona nic innego jak braki GPU, czyli zintegrowanej karty graficznej. No dobra, ale teraz zapytacie, jakie dla Was ma to znaczenie? I chciałbym, żeby ten materiał poza zwykłą recenzją był odpowiedzią właśnie na to pytanie. Jaki wpływ na kulturę pracy ma brak zintegrowanego układu graficznego, szczególnie wtedy, kiedy nie jest on wymagany? Czy RX 7600S to bardziej odpowiednik 4050 czy RTX 4060? Jaki wpływ ma to na czas pracy na baterii? Oraz czy brak zintegrowanego układu graficznego wpływa na awaryjność? Uwaga, w tym materiale będą spoilery, a mianowicie niepublikowane nagrania z recenzji Nitro 14, którą dopiero przygotowuję. Zanim przejdziemy dalej, muszę Was ostrzec. Pamiętajcie, że kanał jest hobbystyczny i niesponsorowany. Dlatego często to, co mówię, odbiega od narracji przedstawianej w płatnych, sponsorowanych materiałach. Moje oceny są subiektywne, poparte jedynie wykonanymi testami konsumenckich egzemplarzy, a nie specjalnie przygotowanych sampli oraz ponad 20-letnim doświadczeniem w serwisowaniu laptopów. Jeśli chcecie kupić laptopa i macie jakiekolwiek wątpliwości, piszcie na mojego maila, gdzie udzielam całkowicie darmowej porady. Odpowiadam na wszystkie maile w miarę możliwości, poza tymi proszącymi o tworzenie materiałów sponsorowanych. Zacznijmy od początku. Laptop przykuł moją uwagę już dawno, gdy zadebiutował w cenie około 3500 zł, ale gdy w okresie po Czarnym Piątku pojawił się w promocji poniżej 3000, a z ratami jeszcze taniej, stał się najtańszą konstrukcją z tak mocnym procesorem i kartą wyposażoną w 8 GB pamięci VRAM. Jakość wykonania samego laptopa jest bardzo dobra i nie odbiega od wersji 15-calowej. W moim odczuciu plastik jest trochę lepszej jakości, zdecydowanie brakuje mi portów z tyłu i szkoda, że ma tylko jedno USB z prawej strony. Głośniki grają płasko, posłuchajcie sami. Wild and free, you and me, lovebirds evermore. Ale tak jak wielokrotnie powtarzam, nie jestem osobą, która powinna się w ogóle wypowiadać w tej kwestii. Nie posiadam pułapek basowych, które tłumią do 7 Hz, ani bezprzewodowych kabli audio. A i pamiętajcie, że mam za słabo zjonizowane powietrze w pokoju. Powietrze to podstawa. Matryca. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że mam lekko mieszane uczucia, ponieważ panel IPS rozdzielczości 1200p nie jest idealnym rozwiązaniem dla tego układu graficznego. Zdecydowanie lepszy byłby 1080p. No ale cóż, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Więc jeśli chodzi o odzorowanie kolorów, to mamy tu prawie 100% sRGB, ale niestety sam ekran jest dość ciemny, bo wynik to niewiele ponad 280 nitów. Za to czasy reakcji są dość dobre i to najlepsze z całej serii TUF, więc nadaje się on do dynamicznych gier najlepiej spośród całej serii. Pamiętajcie jednak, żeby w pokoju nie było zbyt jasno. Przyjrzyjmy się wydajności w grach, bo jakby nie było, jest to laptop skierowany właśnie dla graczy. I tutaj sytuacja robi się troszkę bardziej skomplikowana, ponieważ z jednej strony mamy aż 8 GB pamięci VRAM, czyli tyle co w RTX 4060, a z drugiej strony karty od czerwonych zawsze kiepsko radziły sobie z ray tracingiem. Najlepiej omówimy ten przykład na testach w Cyberpunku. I granie na ustawieniach Ultra bez RT z FSR na auto, niezależnie czy mówimy tu o natywnej rozdzielczości 1200p, czy po jej zmniejszeniu do 1080p, to mamy około 70 do 80 klatek, co pozwala na bardzo komfortową zabawę. Natomiast uruchomienie śledzenia promieni to już spadek o ponad 50% do wręcz konsolowego framerate'u. Ale tutaj sytuację ratuje nam generator klatek, który znacznie zwiększa ich ilość. Osobiście jednak wolę wyłączyć kilka funkcji i osiągnąć stabilne 60 fps niż korzystać z tego rozwiązania. Ale to wybór każdego z nas, przynajmniej póki go mamy. Identyczna sytuacja miała miejsce w Control, więc tutaj test bez RT. Różnica w wynikach w zależności od wybranej rozdzielczości nie przekracza 10%. Kolejną grą potwierdzającą regułę, że AMD nie radzi sobie ze śledzeniem promieni, był Wiedźmin. Ale nie zmienia to faktu, że na ustawieniach Uber z wyłączonym ray tracingiem jesteście w stanie grać z bardzo dobrą ilością FPS-ów.
Co do Fortnite'a, granie w niego było bardzo przyjemne przy ustawieniu trybu wysokiej wydajności. Ilość klatek oscylowała w okolicy 200, natomiast zmiana ustawień na epickie owocowała grywalnym średnim FPS-em na poziomie 60 klatek, z chwilowymi spadkami w początkowej fazie rozgrywki. Jeśli natomiast chodzi o szybką grę, jaką jest CS2, to benchmark pokazał średnią ilość klatek na poziomie 160 FPS przy rozdzielczości 1200p. Na koniec Valhalla i w natywnej rozdzielczości mamy ponad 80 klatek, natomiast po zmianie do Full HD udało się zbliżyć do 90, co tylko dowodzi, że wydajność tej karty jest lekko powyżej najmocniejszych RTX-ów 4050 i zbliża się do RTX 4060. Kultura pracy i tu jest naprawdę bardzo dobrze, przynajmniej jeśli chodzi o głośność. Testy wykonywane były w temperaturze około 23 stopni Celsjusza, laptop leżał bezpośrednio na blacie. Zanim przedstawię Wam wyniki, przyjrzyjmy się układowi chłodzenia. I w pierwszej chwili wygląda on identycznie z tym z wersji A15, ale jest jedna drobna różnica, a mianowicie brak jednego ciepłowodu, odpowiedzialnego za odprowadzanie ciepła jedynie z procesora. Trochę szkoda, bo wydaje się to zbędna oszczędność. W trybie Windows lub cichym w czasie oglądania filmu lub pracy wentylatory potrafią pozostać wyłączone, a jeśli już się uruchamiają, to generowany hałas jest ledwie słyszalny. Przyznam się, że obawiałem się zdecydowanie wyższych wartości z uwagi na braki GPU i tutaj byłem bardzo mocno zaskoczony. Przejdźmy teraz do trybów bezpośrednio związanych z grami. Turbo to około 53 dB i mamy wtedy średnio 78 fps, a minimalna ilość dobija do 60 klatek. Niestety w tym trybie mamy też najwyższe temperatury zarówno dla CPU, jak i dla GPU. W trybie wydajności możemy zaobserwować nieznaczny spadek ilości generowanych klatek odpowiednio 76 i 51. Jednym słowem, tryb ten powoduje, że częściej doświadczamy spadku minimalnej ilości klatek, ale średnia ilość pozostaje mniej więcej podobna. Generowany hałas to około 47 dB. Jest to poziom, przy którym laptop jest słyszalny, ale nie przeszkadza to w jego użytkowaniu. A do tego możemy zauważyć znacznie mniejsze temperatury zarówno dla CPU, jak i dla GPU. Po zmianie profilu na cichy możemy już odczuć większy spadek średniej ilości klatek, ale minimalny wpływ na minimalny FPS względem trybu wydajności, przez co mamy tu bardziej stabilną ilość FPS-ów bez nagłych skoków czy spadków. Co ciekawe, przez zmianę limitów mocy temperatury dalej pozostają na przyzwoitym poziomie, rzadko przekraczając barierę 80 stopni. Oczywiście zachęcam Was do eksperymentowania z ustawieniami, których macie wiele. Dzięki temu możecie uzyskać optymalną ilość klatek i jeszcze lepszą kulturę pracy. W czasie testu wykorzystywałem oprogramowanie producenta, ale możecie wykorzystać też zdecydowanie lżejsze narzędzie, jakim jest G-Helper. Ale o tym w innym materiale. Czas pracy na baterii. I tutaj niestety jest tak, jak wszyscy się spodziewali. Test przeprowadziłem uruchamiając materiał zlepiony z moich filmów. Matryca była ustawiona na 50% jasności, a laptop miał uruchomione Wi-Fi. Laptop był w stanie pracować przez około 3 godziny w tym trybie. Natomiast w trybie oszczędzania energii czas pracy wydłużył się do prawie 4. Więc tak jak widzicie, braki GPU ma znaczący wpływ na czas pracy na baterii i tutaj nie może być żadnych wątpliwości. Ostatnie i chyba najtrudniejsze pytanie, czyli jaki wpływ ma brak zintegrowanego układu graficznego na awaryjność? I tutaj nauczony wieloletnim doświadczeniem jako serwisant laptopów, muszę jednoznacznie stwierdzić, że nie ma możliwości, żeby nie miało to żadnego wpływu. Ale może trafić Wam się egzemplarz, który gdyby miał IGPU, pracowałby bezawaryjnie przez 10 lat, ale jego brak zmniejsza ten czas do około 8 lat użytkowania. Lub może Wam się trafić sztuka, która wyzionęłaby ducha po 22 miesiącach, a gdyby miała IGPU, to padłaby zaraz po gwarancji. A może w Waszym laptopie padnie jakiś zupełnie inny komponent lub zostanie on uszkodzony mechanicznie. Dlatego odpowiedź na to pytanie najkrócej powinna brzmieć: tak, brak GPU ma wpływ na awaryjność, ale czy będzie to miało dla Was jakieś znaczenie? Na to pytanie odpowie Wam tylko Jasnowic Jackowski. Czas na krótkie podsumowanie i zaraz zabieram się za recenzję Nitro oraz nowego Omena 17. Jeśli dysponujecie budżetem w okolicy 3000 zł, to nic lepszego nie znajdziecie. Zarówno pod względem wykonania mocy, jak i kultury pracy. Jedyne co, do czego można się przyczepić, to czas pracy na baterii. I tego niestety nie przeskoczymy. Czy do 4 godzin to dość mało, więc musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest to dla Was czynnik decydujący.
W chwili przygotowywania tego materiału pojawiła się kolejna promocja na ten model w cenie poniżej 3000 zł, którą wrzuciłem do zakładki społeczności. Pamiętajcie, że możecie do mnie pisać z pytaniami, a dla najbardziej wytrwałych krótki spoiler z wydajnością w grach Nitro 14. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia! Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my